Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, trzymam was na dłoni, jak kłosy zboża wyrastają przyjmując kolor słońca, tak wy, moje dzieci, musicie patrzeć w stronę mojego domu i rozmyślać w głębi serca, jak blisko mnie jesteście. Umiłowani, kiedy wiatr zmienia się nagle i przedwcześnie. Kiedy pory roku nie trwają w normie. Gdy owoce i pokarmy wyrządzają szkodę ciału ludzkiemu. Kiedy skażona woda zaraża człowieka wielkimi chorobami. Kiedy człowiek nie patrzy już bratu w oczy. Kiedy mężczyzna i kobieta nie patrzą na siebie, a patrzą na drugiego tej samej płci. Kiedy małe dzieci straciły swoją niewinność. Gdy ziemia zestarzała się z powodu złej woli człowieka. Kiedy nauka została przejęta przez tych, którzy nie mają sumienia, lecz w swoim zapale służenia złu, odchodzą od życia wiecznego i zabraniają moim dzieciom ogłaszać mnie swoim Panem i swoim Bogiem. Wtedy szarlatan stanie u drzwi ludzkości. W młodości rozpoczął swój cichy atak przeciwko mnie i przeciwko wszystkim, którzy deklarują bycie wiernymi mi. Moje ciało mistyczne będzie cierpiało. Im bliższe będzie ludzkości odsłonięcie oszusta, antychrysta, tym większe będzie prześladowanie moich wiernych dzieci. Moi prorocy będą wyśmiewani, zwłaszcza ty, moja córko. Nie zatrzymuj się. Kontynuuj. Nie wypuszczę cię z mojej ręki. Ziemia zostanie skażona przez człowieka, który rzucając śmiercionośną broń, pokryje chmury ogniem i przed przerażeniem moich dzieci niebo będzie płonąć, a oni zobaczą opór niewierzących, którzy będą się z tego śmiać aż pogrążeni w bólu własnego ciała, będą lamentować, obwiniając mnie za śmiercionośny wpływ broni na ich ciała. W tej chwili nasilają się klęski żywiołowe, ogłaszając, że droga, którą musi podążać człowiek, jest zupełnie inna niż ta, na której jest teraz. Czas już nie jest czasem. Jestem wieczną teraźniejszością. Człowiek nadał nazwy miesiącom, daty latom, a dniom tygodnia nazwy. Daję ludzkości moje objawienie, a oni naśmiewają się ze mnie. Moja matka daje wam swoje słowo, a wy jej nie kochacie. Wielka apostazja jest bliska, mój lud zostanie zredukowany do milczenia i będzie mnie adorował w ukryciu. Mój Kościół straci część moich umiłowanych dzieci, kapłanów, z powodu apostazji. Wtedy wróg moich dzieci będzie się cieszył swoim wejściem do ludzkości, aby przejąć władzę nad tym pokoleniem, które odrzuciwszy mnie, otwiera drzwi wrogowi dusz. Te chwile mają swoje godziny i swoje miesiące, nie czekajcie jak niemądrzy, którzy nie są posłuszni mojemu słowu, nie słuchają moich wezwań i nie podejmują decyzji o nawróceniu. Czekają was trudne chwile, woda nie ustanie, a słońce zrówna z ziemią kilka krajów, w swej desperacji człowiek świadomie będzie pił skażoną wodę. Ku zachwytowi człowieka, bez powodu pojawią się opady śniegu. Moje dzieci znajdą się w morzu, które było niegroźne, i na ich oczach, ku ich zdumieniu, morze ustąpi, czyniąc z plaży pustynię. Natura będzie powodem strachu dla moich dzieci i odrzucenia dla tych, którzy będą mnie winić za takie ludzkie cierpienie. Społeczeństwa znajdują zadowolenie w przemijających przyjemnościach. Ci, którzy żyją wiarą chwil i emocji, będą błędnie szukać moich wezwań, bo nie widzą, że to wyjaśnienie mojego słowa poprzedza wydarzenia. Władcy będą działać impulsywnie i rozpalą ogień, a konflikty będą się pogłębiać, aż staną się nie do utrzymania. W jednej chwili to, co człowiek zbudował, w
wpadnie w ręce tych, których uważa za swoich wrogów. Mocarstwa zaangażowały małe kraje, dostarczając im broń, aby uzurpować sobie terytoria do przechowywania broni strategicznej. Bóg metalu jest dla człowieka znakiem siły i stabilności, upadnie i ulegnie, i już się nie podniesie. Ludzkość przyjmie to, co jest jej oferowane, zgodzi się na bycie naznaczoną i ze względu na jedną wartość, bez wahania odda się w szpony zapowiedzianego wroga tego pokolenia. Zapraszam was, abyście nie przepuścili moich słów. Jestem, który jestem. Z miłości do moich dzieci wyślę mojego posłańca anioła z moim pokojem. Przybędzie i udzieli schronienia tym, którzy będą mnie adorować w samotności, będzie miłością dla tych, którzy postanowią nie zaprzeć się mnie mimo prześladowań ze strony Antychrysta. Mój anioł będzie głosem tych, którzy poddani prześladowaniom żyją pod gruzami. Podniesie słabych, aby stojąc czekali na moje powtórne przyjście. Dam mojemu wysłannikowi legiony aniołów, aby pomagał moim dzieciom. Mój ludu, natura zwiększa swój ciężar na człowieku. Nie czekajcie, aby mnie szukać, przyjdźcie do mnie szybko. Ogień przyjdzie z wysokości i spadnie na ziemię, siejąc spustoszenie i zniszczenie. Nawracajcie się szybko, szukajcie mnie wytrwale, niestrudzenie, kochajcie moją matkę i módlcie się, aby wstawiała się za wami. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się. Mój ludu, energia jądrowa nadal jest plagą ludzi. Nie traćcie wiary. Wyjaśniam, co jest przed wami, aby nadchodzące wydarzenia nie zastały was śpiących. Obudźcie się z letargu. Nie śpijcie. Przebudźcie się. Czas nie jest już czasem, a chwila przestała być chwilą. Jestem z tymi, którzy mnie szukają, moja miłość tęskni za nimi. Moja matka, schronienie dla moich dzieci, napełnia was dobrami w każdym odmawianym przez was różańcu. Jestem, który jestem. Umiłowane dzieci, widzę, jak dusze spragnione mojej miłości obierają złe drogi, zdezorientowane tym, co światowe. Wzywam wszystkich, aby szybko zwrócili się do mnie. Każdego, kto przyjdzie do mnie ze skruszonym sercem, przyjmę bez zwłoki. Miejcie oczy otwarte, aby was nie zwiodło zło. Niech posłuszeństwo będzie waszym sztandarem i niech utrzymuje wasze sumienie obudzone, czujne i jasne, abyście widzieli dalej i zdecydowali się pójść za mną. Nie z prozaicznym fałszem wejdziecie do mojego domu, ale z dobrymi uczynkami i czynami, z obfitymi owocami. Przyjdę wkrótce po mój lud i musi on pozostać przygotowany. Umiłowani moi, nie idziecie sami w poszukiwaniu dobra, dobro nie jest niemożliwe. Zapukajcie do moich drzwi, a otworzę je, spojrzę wam w oczy i dam wam mój pokój. Nie ten, kto wzywa mnie po moim imieniu jest mnie godzien, ale ten, kto daje o mnie świadectwo. To pokolenie cierpiało i będzie cierpieć. Zniszczyło to, co mu dałem. W tej chwili to sama ludzkość przyłożyła swoją miarę. Nie otwieracie się na tajemnicę mojej miłości, w której możecie wszystko znieść i w której znajdziecie siłę, aby zwyciężyć. Moje prawdziwe dzieci to te, które są obrazem i znakiem mojej miłości do ludzkości. Zapraszam was do szczerego spojrzenia w siebie i odnalezienia w tajemnicy waszego serca tego, co przeszkadza wam w zbliżeniu się do mnie. Bądźcie świadomi odpowiedzialności, jaką każdy z was ma przed swoim bliźnim, w ten sposób zmierzycie zaangażowanie przed ludzkością i przede mną. Posyłam wam znaki, które nie są wam obce, abyście dostrzegli i mieli pewność bliskości proroctw,
w których powtórzyłem wstrząsy ziemi i ryk wód. Módlcie się, moi umiłowani, módlcie się i wstawiajcie się za siebie nawzajem. Módlcie się za tych, którzy nie wierzą i nie kochają mnie. Pragnę od każdego z was realizacji i spełnienia tego tak, które mi daliście, będąc miłością, miłosierdziem i przebaczeniem. Nie patrzcie na życie z daleka, ani na waszego bliźniego, nie bądźcie nadal widzami bezinteresownymi wobec rozwoju wydarzeń, każdy człowiek jest aktywnym uczestnikiem historii. Przychodzę po tych, którzy są moi, przychodzę po ich serce i po ich miłość. Moje miłosierdzie pozostaje przed każdym, przyjmując go do mojego serca, aby uwolnić go od wiecznej śmierci. Jestem miłością, przyjdźcie do mnie. Błogosławię szczególnie tych, którzy przyjmują to moje słowo i czynią je życiem, i to życiem w obfitości. Moja miłość jest dla wszystkich, bez różnicy.